Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije i zapraszam Was na kolejny wypad ze mną na sklepach używanych. Moi drodzy, piękne drzwi za mną, bardzo ładne. Marzą mi się takie na przykład w domku w Polsce, zobaczymy. A dzisiaj zapraszam Was na przegląd półek. Zapraszam serdecznie. Taka fajna ta. Trochę jak deska do krojenia. W sumie może służyć na deskę do krojenia. Ja chyba sobie ją wezmę do kampera. Sobie wezmę na ten piękny nowy blat. Będzie ładnie wyglądać, nie? Chyba tak zrobię. Zobaczcie, jaki pan ma brzuszek. Zobaczcie, jaki ma brzuszek pełny piwa. Ja wiem dlaczego. Bo się użłopał tego. Ależ mi się rymło. Nie wiem, co to tu robi. Serio? To jest prawdziwe piwo? Chyba tak. Nie wiem, co tu robię. Chyba ktoś zapomniał. Tu jeszcze takie mamy. O, co to jest? To jest chyba taki wazon, wiecie? W kształcie takiego domku, ale fajny. Paul Schubert Lauta. Getränkewerk. Może tu był jakiś, wiecie, zatyczka była, jakiś korek i może to w to wino było, albo coś takiego. Bo tutaj Weinbrand, no to mogło być na wino jakieś. Stare takie garnki. Bardzo dobre, zresztą zobaczcie ile one pewnie lat mają, a dalej są ok. Dalej są takie jak trzeba. Popatrzcie na tą ławkę. Trochę tak nie do końca dobrze obita. Ktoś to robił po prostu w domu. Ręcznie prawdopodobnie. Już jest sprzedana. Ale ciekawa, nie? Myślę, że tak na jakąś werandę by pasowała. Tak patrzę tu w tej róg, ale tu chyba nic nowego nie ma. Chyba nie. Tu mamy taki wieszaczek, o, na ciuchy. A tu mamy o taki świecznik. Czy ja wam ten obrazek już pokazywałam? Chyba nie. Bardzo ładne. Ile on kosztuje? 34, jakiś certyfikat. Tutaj jest Gilde. Bardzo ładnie, ma bardzo ładną ramę. No, piękne. Czyli trochę ponad 100. 110-120 zł. Myślę, że wart. Na pewno. Patrzcie, jaki pas do pończoch. Stary. Zobaczcie. Na pewno stary, bo widać. Tu zobaczcie, jaki ten piękny wachlacz, ale trochę za drogi. Uda mi się go otworzyć. Czekajcie. Jaki ładny. Bardzo ładny. Ale też bardzo ładnie kosztuje, bo kosztuje 17,50. To też jest tak bardziej, wiecie, na ozdobę. Do powieszenia na ścianę na przykład, bądź położenia na półkę, bo no jak się tym wachlować, nie? Tu jeszcze mamy takich Chińczyków, chyba z drewna, made in Thailand, 11 euro sztuka. Przywiezieni pewnie jako suwenir. Zapewne na świeczkę, a nawet z Ikei. A tu co? Co to jest? Wygląda dziwnie.
więc nie będę zgadywać. O, tu mamy takiego chyba śledzia. Czyli pojemnik na śledzia kosztuje 5,50. No myślę, że dobra cena, fajna cena. Mega fajne. Home Garden Collection. Coś chyba nowoczesnego w sensie. Zrobione na stary styl. Musiałabym sprawdzić. Tak mi się wydaje, że to jest coś chociażby po wyglądzie ze środka, wiecie. Ale jest fajnie zrobione. Ta krakelura nawet taka. Tutaj z tej strony mniej widoczna. Jeszcze te przetarcia. Fajnie to wygląda. Czy 50. A tu mamy barometr. Mierzy ciśnienie atmosferyczne. Tutaj mamy 18,50, więc nie mało, ale to porządna rzecz. To na pewno drogo kosztowało, to na pewno nie było tanie. U góry klauny. Klauny jakoś nie bardzo. Nie lubię klaunów. Nie lubimy klaunów. Co tu jeszcze jest? Tu mamy jakieś pościel i tu mamy jeszcze jakąś. No tu jest taka okrągła na okrągły obrus. Ale jak wiecie, albo nie wiecie, ja sobie robię przerwę od obrusów, bo mam ich za dużo. Poduszeczki, o takie. I tu u góry mamy jeszcze taką figurkę za 5 euro. Zobaczcie, co tutaj mamy. Nie ma sygnatury. Może na talerzach. O, tu mamy sygnaturę. Wawel. To taki model bardzo podobny do chodzieży, nie? Chyba chociaż nie ma tego niebieskiego motywu tutaj. Tak mi się wydaje. 4,50 kosztuje jedno takie duo. A talerzyki kosztują po 3,50 sztuka. Tu jeszcze mamy Rosenthal, ale jest bardzo mocno powycierany naokoło. Zobaczcie, jak mocno widać zresztą. Z takim Feniksem 9,50 kosztuje. Tu jeszcze mamy takie stare dzbanki. Ja już je miałam w ręce, one nie mają sygnatury, tylko wycisk. 4,50 sztuka. A to co to jest? Made in. Nie da się odczytać takie, wiecie. Austria. O. Made in Austria. Tutaj chyba dołożyli tą zatyczkę, bo 2 dni jej na pewno temu nie było. 2 dni temu jej na pewno tu nie było. I też widać, że nie pasuje. Zupełnie inne szkło. Ale karawka ładna. Za 6 euro. I tu jeszcze jedną rzecz mamy ładną, a mianowicie o taki... Trochę lekki jest ten
Nie wiem, czy to jest szkło czy kryształ, chyba raczej szkło. 25 euro. Trzeba go sprawdzić, żeby się dowiedzieć na 100%. Ta książka mnie trochę kusi. Zobaczcie, porcelan Nymphenburg. 9,50 kosztuje. O, tu jest cena. W Polsce tak nie do końca jest... Jakoś tak nie... Chyba ludzie nie znają tej manufaktury Nymphenburg. Jest bardzo, bardzo, bardzo wartościowa. Naprawdę. Trochę się zainteresujcie, bo jest bardzo wartościowa. W Polsce tak jakoś nie do końca lubiana, nie wiem czemu, ale jest bardzo wartościowa i na pewno można ją porównać z Miśnią i na pewno z tą z Kopenhagi. Także no, tak się zastanawiam, czy sobie nie kupić. Chciałabym ją najpierw pooglądać. Ona tu już trochę stoi, pewnie się jeszcze nad nią będę zastanawiać następne kilka miesięcy. A może ją wezmę i Wam pokażę w środku. Zobaczmy ją sobie od środka. Manufaktura została założona w 1747 roku, także naprawdę jest bardzo stara. Czy ona będzie ta książka tylko czarno-biała? To zapewne jest o historii w ogóle. Wolałabym taką książkę, gdzie jest dużo... O, widzicie, tu macie, jak wyglądało na przykład 1760 rok. Ja mam w domu 2 filiżanki właśnie tej manufaktury, ale bardzo rzadko spotykam. Są bardzo wartościowe. O, tu macie takie wazony. 1770. Patrzcie na to. Też ten sam rok. Piękne. No i talerze są deserowe. Figurki. No, taka waza. A tutaj ma tą sterczynkę jak Königszelt. Jaworzyna Śląska. Bardzo podobna. Ja osobiście nie widuję. To jest właśnie filiżanka bardzo specyficzna, jeśli chodzi o Nymphenburg. I tak wygląda sygnatura. Chyba tu nie ma innej. Ładna książka. Tylko trochę za mało tych. Trochę za mało jakby. Co robili? O, taki talerz też, patera. Patrzcie, jaka piękna. Też XVIII wiek. Ale dałabym głowę, że kosztowała wcześniej więcej w tym sklepie. Manufaktura Nymphenburg została założona w 1747 roku i działa do dzisiaj nieprzerwanie cały czas. Obecnie jej właścicielem jest książę Luitpold z bawarskiego rodu Wittelsbachów. Siedziba wciąż mieści się w pałacu Nymphenburg w Monachium, a cała produkcja odbywa się dokładnie tam, gdzie w XVIII wieku, w 100% ręcznie i bez udziału maszynowej taśmy produkcyjnej. Co tu mamy? Na tych półkach jakieś takie pojemniczki. O, Chibo, zobaczcie. Chibo 2,50. Ładne. Nie wiem, jak one w środku wyglądają, ale ładne są. Po 2,50 sztuka, a te to też jest fajne. Bardzo porządny. Every article, każdy artykuł jest unikalny, coś w tym sensie?
Chyba tak. Fajna rzecz, to na przykład na jakiś sosik może być. A tutaj, o patrzcie, jakie ładne puzdereczko za 2,50. Czekajcie, ja sobie ściągnę tą nalepkę, żeby zobaczyć, co tam jest napisane pod spodem. Jeszcze jaki wąż jest. O, może uda mi się to zobaczyć, co jest w środku. Ja już chyba też potrzebuję okulary do bliska. Rumunia. Kluj. Made in Romania. 2,50, ale ładny taki, widzicie? Ładny. 2,50. To chyba nic więcej nie ma, co mam mogę pokazać, tak? Chyba nic. Idziemy dalej oglądać. Co my tu mamy na tych półkach? Zobaczcie, jaki tu jest wazon wielki. O, trochę wygląda jak Murano, ale to nie. Ja. Ale to nie jest Murano. To zobaczcie na dół i tu właśnie widać, że to nie jest Murano na dole. Jakieś rosyjskie. Mińsk. Z Mińska i kosztuje 35 euro. Gdzieś tu była cena. Teraz mi znikła. Tu jest 35 euro. Co tu jeszcze jest? Na tej półce, co mnie zawoła. Jakieś takie zwykłe rzeczy. To chyba jakiś karmnik jest, coś tu się sypie do środka i po prostu to jest karmnik. Jest jeszcze fajna rzecz, taka tacka, o. Trzeba by ją trochę wyczyścić, bo ona jest chyba brudna. 3,50 kosztuje, ale można na niej coś ładnego ustawić. Chyba w kamerze nie wygląda tak dobrze jak na żywo. Brudna strasznie chyba, tylko nie wiem, czy to zajdzie. 3,50. Tutaj mamy taką Anglię. Tu bez sygnatury, tutaj z sygnaturą. Royal Staffordshire Ironstone. 3,50 taka miska. Te są po 2,50. Ale razem z talerzykiem. Tylko że talerzyk chyba nie jest do tego. Nawet na pewno. Widać, że nie pasuje. Tutaj mamy trochę szkła. Czy to jest krosno? Chyba nie. Coś tam jeszcze na tej nalepce zostało. Jedyne, co mogę odczytać, to jakiś napis Boden M. A to jest chyba już wskazuje, że to nie jest krosno. Też cena jest dość wysoka, 17,50. Duża cena. Co tu jeszcze jest? Taka mała karawka, na przykład na olej, albo oliwę, albo ocet. Też są ładne, zobaczcie. Te są bardzo ładne. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. O, tu jaki ładny obraz. Też ładny.
tym kącie to już mówiłam kiedyś, że tutaj to tak wszystko i nic. Większość rzeczy to taka, wiecie, made in Kik, Teddy, coś takiego typu. Chociaż dzisiaj kupiłam w Teddy wycieraczkę. Czasem coś trzeba kupić wtedy. Czy tam w innym Action. Ale to mi się podoba. Bardzo fajne są tutaj kaczuszki. To jest chyba gąska, a to jest chyba kaczka z mosiądzu. 3,50 kosztuje każda. I myślę, że jest bardzo, bardzo fajne są. Co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy takie ptice. Takie dwie ptice. Jakieś takie metalowe rzeczy. I coś tu jeszcze w tym miejscu. Takie podkładki chyba z cyny. Podkładki pod... A nie, to można powiesić, popatrzcie. Czyli obrazki, nie podkładki. I jeszcze znalazłam tutaj taką jak to się nazywa? Maselniczka z Zary za 2 euro. O tej komodzie ostatnio wam mówiłam, której nie nagrałam, natomiast ona ma tutaj lustro w dość kiepskim stanie. Ono jest takie niewysokie i u mnie by się niestety nie sprawdziła ta komoda. Ona kosztuje 150 euro, więc tak samo jak moja kosztowała. Jakoś tak, nie? Ja już teraz nie pamiętam, ile moja kosztowała, tak mi się jakoś kojarzy. W każdym razie jakby pewnie lustro jest ściągane, ale pewnie będą ślady. Tam pewnie są jakieś dziurki. Ale ogólnie jest bardzo ładna. Jest chyba troszkę niższa od mojej. I moja ma trzy szafki. To jest fajne, bo można dużo chować, nie? Ale bardzo ładna. Tu jeszcze mamy, zobaczcie, ładny dzbanek na wodę. Taki 2 euro. Też myślę, że ten akurat jest ładny. Nawet bardzo. Tu jeszcze mamy z tyłu, wybaczcie, ale nie mam rękę zajętą. Tam jeszcze mamy taki do piwa. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie pchle targi w Niemczech, jaki już leci ktoś futrzasty. No idźcie połóż. Witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie pchle targi w Niemczech, jak i second hand shopy, czyli takie sklepy z rzeczami z drugiej ręki. To są takie przeważnie sklepy, gdzie my oddajemy coś za darmo, a ci ludzie tam, co pracują, to sprzedają dalej. To tak funkcjonuje w Niemczech dość porządnie. Myślę, że w każdym sklepie jest jakiś chociaż jeden sklep. Myślę, że to jest super sprawa, bo można sobie zawsze coś troszeczkę taniej kupić niż nowe. Są tam też ciuchy, są tam też meble, bywają Maja. Ona sobie umyśliła, że zaraz będzie kopać w logowisku. I są tam też porcelana, słuchajcie, szkło, wazony, lampy, bywają różne rzeczy. Zależy na co się trafi. Sklepy są też różne, w związku z tym w jednym sklepie jest mniej rzeczy, w drugim więcej rzeczy. Zależy od wielkości też sklepu. Czasem bywają książki, czasem bywają jakieś urządzenia elektryczne, które muszą być sprawdzane i dostaje się przeważnie na to jakąś tam jeszcze małą gwarancję. Także jest tego trochę, zależy od miasta. W jednym mieście pewnie jest więcej tych sklepów, w innym mieście mniej sklepów, ale myślę, że warto do takich sklepów zaglądać i sobie coś
przytulić, bo czasem można trafić na fajną perełeczkę. Ja też czasami trafiam, zresztą jak chodzicie ze mną, to wiecie, że od czasu do czasu trafiam na mniejsze, największe perełeczki. I warto, myślę, że warto. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że trochę się te Wasze i nasze upały skończyły. U nas się skończyły w Niemczech chwilowo, mam nadzieję, że już nie wrócą. Powoli powinna przyjść, chociażby się może nie chciało, ale powoli pewnie przyjdzie jesień. Ponoć już nawet gdzieniegdzie odlatują bociany, w związku z tym chyba ta jesień idzie wielkimi krokami. Moi drodzy, co kupiłam? Na przykład kupiłam widelczyki, nie macie ich na filmie, bo gdzieś coś źle nacisłam i mi się nie nagrało. One były w takiej witrynie wysokiej. Pan mi musiał tę witrynę otworzyć i pooglądałam sobie je, nawet chciałam je odcyfrować, co na nich jest wygrawerowane, ale nie udało mi się, bo jest częściowo starte i częściowo niewidoczne. Dopiero w domu Wojtek mi to odcyfrowywał. I jest to jakaś manufaktura niemiecka. One są delikatnie posrebrzane, bo to są 90. Mam ich tyle. Już Wam mówię, ile to jest sztuk. 2, 4, 6, 8, 9, więc fajnie, bo to już jest fajna ilość, moi drodzy, takie. Bardzo ładne zresztą. O, widzicie? Bardzo ładnie zrobione. I mam ich, tak jak powiedziałam, 9. Tu na jednym jest cena. O, zobaczcie sobie. Dobrze, ja Wam to pokazuję. Nie, odwrotnie Wam pokazuję. O, tak wygląda. Cena 6 euro. Także jest ich trochę. Jest ich nawet cały plik. Fajne, bo jak się będzie na przykład na stole ustawiać starą porcelanę, to warto dodać właśnie takie widelce, czy tam widelczyki, bo wtedy to bardziej pasuje niż jak dodamy nowoczesne, chociaż niektóre nowoczesne też jak najbardziej pasują, zależy pewnie od stylu, w jakim zostały zrobione. Moi drodzy, co jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze Bolesławiec. Bolesławiec mnie w ogóle cena była taka, że popatrzcie, to jest taki Bolesławiec. Ja mam dwie takie filiżanki. Myślę, że Bolesławiec w ogóle jest strasznie popularny. Strasznie popularny i w Polsce, i w Niemczech, i w ogóle na świecie, nawet w Chinach, nawet w Japonii. Jest bardzo popularny Bolesławiec, w związku z tym można go wszędzie kupić, nawet na jakiś tam eBayu, nie eBayu, Etsy też sprzedają Bolesławiec. Ja mam takie filiżanki, myślę, że one są do herbaty. Chyba do herbaty bardziej, nie? Ale jak napić się w nich kawy, to też nie zaszkodzi. Pokażę Wam sygnaturę, o taką. Taka jest sygnatura. Tutaj mamy też na tym talerzu manufaktura w Bolesławcu. M. Kuczyńska, Made in Poland. Ale tu jest troszeczkę inna. Czy to jest taka sama? Nie, to jest taka sama, tylko troszeczkę mniejsza. Na filiżance, a na tej drugiej to samo. I to samo. Słuchajcie, zapłaciłam 50 centów za sztukę. W sensie za filiżankę i za talerzyk 50 centów, więc w sumie za jedno takie duo 1 euro, więc to jest w ogóle cena kosmiczna. Słuchajcie, właśnie dla takich cen się tam chodzi, do takich sklepów. Bo to się tylko oczy cieszą po tym, jak widzą takie ceny. I przedostatnią rzeczą są takie kaczka i gąska. Pewnie kojarzycie z filmu. Jedna kosztowała, czekajcie, sobie zajrzę pod spód, ile one kosztowały. A tu już nie ma ceny, ale one kosztowały 3,5 euro jedna i 3,5 euro druga. O, takie fajne, mosiężne, zobaczcie. To są, słuchajcie, takie rzeczy, które dopełniają jakieś dekoracji, czyli niekoniecznie trzeba je stawiać razem, ale można. O, widzicie, one bardzo ładnie współgrają ze sobą, ale można też je postawić, wiecie, z porcelaną, z ceramiką, gdzieś na jakiejś książce, na jakimś regale. Na przykład jak są książki i za książkami stoi taki, wiecie, ogranicznik drewniany. Są takie ograniczniki drewniane, które zatrzymują te książki, żeby one się nie przesuwały i wtedy na końcu można sobie za tą książką postawić taką kaczuszkę, ona będzie fajnie wyglądać, myślę. Będzie bardzo pasować. Czy 50 sztuka? Myślę, że za miesiąc to nie jest jakaś wygórowana cena.
I ostatnią rzeczą, moi drodzy, jest perełeczka, którą haczyłam w internecie, która przyszła. Gdzie mi tutaj zaglądasz? Która przyszła w internecie. Bo ja wiem, co ona kupiła. No ciekawe co, nie spoileruj. Sorał. Znowu kupiła sorał. No i musi spoilerować? Musi spoilerować. Moi drodzy, ostatnią rzeczą jest rzeczywiście sorał, czyli żarska porcelana. Dużo zdrożała, bardzo dużo zdrożała, jest dużo droższa niż kiedyś była, dlatego korzystam jeszcze, póki można ją znaleźć, ale już bardzo ciężko ją znaleźć. W związku z tym, i wiecie, że ja bardzo lubię i zawsze lubiałam, w związku z tym kupiłam, oczywiście nie za grosze. Może sobie zdejmę ten papierek, bo to jeszcze papierek jest taki pomiędzy. No nie była idealnie zapakowana. Ja bym ją inaczej zapakowała, bo między talerzykami było tylko to, a to jest za mało stanowczo. Każdy talerzyk powinien być najlepiej zapakowany w karton. Folię, moi drodzy, bąbelkową i jeszcze w karton. Każda rzecz osobno. Wtedy ma szansę to do klienta dojść. Co chcesz jeszcze powiedzieć? Przeszkadzasz mi. Idę sobie kawę zrobię. Oddawaj. I przeszkadza. Moi drodzy, taki talerz, piękny z różą zestaw. Daj ten talerz drugi, nie przerywaj. Piękny zestaw, tak? Piękny. Zobaczcie, jaka róża tu jest na dole. Śliczna. Ja już miałam takie filiżanki. Miałam też taką, gdzie to wypełnienie tu na dole, moi drodzy, było całe złote, ale bywają też te filiżanki właśnie z takim kółeczkiem, że ten środek jest jednak biały, ale śliczna jest ta filiżanka. Śliczna. Naprawdę śliczna. Pokażę Wam sygnaturę. O taka. Ona jest taka niebiesko-zielona, bym powiedziała. Tutaj jest taka, wszystkie 3 sygnatury są takie same. Jest w idealnym stanie. Miałam szczęście, że doszła cała, bo tak jak powiedziałam, za lekki karton, w środku za mało wypełnienia, ale na szczęście doszła cała, bo jejku święty, chyba bym się załamała, gdyby sorał przyszedł połamany, poczaskany i w ogóle śliczny jest. Moi drodzy, zapłaciłam 40 euro plus wysyłka. Także no nie mało, ale tak jak powiedziałam, sorał bardzo zdrożał i niestety chyba już tańszy nie będzie. Ale ona będzie pięknie wyglądać w witrynie. Pięknie będzie wyglądać w witrynie, bo jest wyjątkowa z tą różą, myślę. O taka. Tutaj na łóżku też się nic nie dzieje. Też jest bardzo ładny. Nie ma pęknięcia żadnego w ogóle, nawet nie ma złocenia nie mają jakichś przetarć, więc fajnie. Tak, moi drodzy, udało się, doszła cała, więc to jest najważniejsze. Trochę mnie te zakupy wszystkie razem kosztowały, ale tak jak powiedziałam, ceny, zresztą widać, myślę, po moich filmach, że od czasu do czasu te ceny widać, że drożeją, natomiast trafiają się jeszcze takie perełeczki typu Bolesławiec za euro. Myślę, że te kaczka i gęś też nie są drogie i te widelczyki za 6 euro to jest jakieś 25 zł. One są bardzo ładne. Myślę, że dobra cena. A co do filiżanki, no to ja jestem jakby kolekcjonerem sorał, w związku z tym będę sobie od czasu do czasu takie perełeczki kupować. Nie wszystko u mnie zostaje, czasem coś idzie dalej. To zależy od tego, no, bo mi się teraz coś tu włączyło, zależy od tego, czy pasuje to do mojej kolekcji. Moi drodzy, dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać, co Wam się podobało. Dajcie znać, jaką macie pogodę, bo ta pogoda jest zwariowana. Ale mi się wydaje, że już powoli kończy się nam lato i już będzie coraz tak przyjemniej. Dzisiaj było 22 stopnie, trochę deszczu, a u nas deszcz jest bardzo potrzebny, bo jest straszna susza, więc się przyda. Słuchajcie, z kwiatami dzisiaj, z takimi pięknymi. Zaraz Wam je pokażę jeszcze na stole, na środku i widzimy się, moi drodzy, za parę dni, za niedługo. Do usłyszenia. Pa!